Zobacz. Tu. Rozwali ci łeb. Ja! Dobre, co? Siema, witajcie na następnej wyprawie. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy ten schron. Największy schron NATO, który był zlokalizowany na południu Europy. Słuchajcie, schron jest przeogromny, jest tajemniczy, jestem strasznie podekscytowany, tak samo jak jestem podekscytowany tym, że zaraz będzie 1 000 000 subów. Także zbliżcie nas do tego celu, bo mamy dla was niespodziankę, o której opowiemy już w środku. Ale musimy się dostać do tego schronu pełzając tą dziurką, małą dziurką, więc chodźcie z nami. To na pewno nie jest rzecz dla ludzi, którzy mają klaustrofobię, bo zaraz będziemy mega ciasnie, nie tą stroną chyba. Ej, to trzeba się bardzo daleko czołgać. Powiem wam, że tutaj strasznie wieje. Ale to dobrze, to znaczy, że jest dobrze wentylowane. Ale chyba da radę, wiesz? Dobrze, dobrze, no. Ale ciężko ci się tak, czy lepiej jednak twarzą do przodu? Oblewamy się szampanem. Dobra. Ahoj, przygoda bym rzekł. Co nie jest wcale fajne. No ciasno. I wieje. Zaraz będę. Sekunda jeszcze. Zrobię to tak. O. Konrad. Ja przepycham nerkę Kuby, jak coś to weź ją ode mnie. Nogi do przodu, tyłek do góry i tak najłatwiej. Tu już jest taka dziura. Ktoś tu w ogóle szkło porozsypywał. Jestem w środku! Ten tunel jest tak ogromny, że nic prawie nie widać w tle. Teraz chodzi Konrad. Za chwilę pójdziemy dalej. Dobra, maskę zdejmuję. Jest godzina 17:19. Musimy wyjść do godziny 19, bo osoby, które nas czekają na zewnątrz, tak się z nimi umówiliśmy w kwestii bezpieczeństwa. Dobra, próbujemy, co? Chodźcie, żeby jak najwięcej zobaczyć, a naprawdę jest tutaj mega dużo rzeczy do zobaczenia, więc musimy się śpieszyć. Słuchajcie, schron jest przeogromny, nawet jak zobaczycie z tyłu ten wielki tunel, on prowadzi w głąb góry i to nie było przypadkowe. To była główna siedziba NATO dowodząca właśnie ten okrąg. W czasach zimnej wojny, więc czego się najbardziej opowiadał? Wojny nuklearnej. Ten schron jest oczywiście przeciwatomowy, ale nie tylko. Do połowy lat 90. był ciągle czynny, ciągle tak naprawdę stacjonowały tutaj wojska, a jest na tyle dobrze ukrytym miejscu, że mało osób go odwiedziło od tamtych lat. Ale właśnie ciekawostka w takich schronach, bo to był baza dowodzenia NATO, zresztą po tytule to pewnie już wiecie. Ale okej, wojska zostały przelokowane, żołnierze zostali przerzuceni, te siły skupiły się na innych obowiązkach, na innych wrogach. Ale dalej czemu to nie jest wykorzystane? To przecież jest przeogromne, nawet dla wojska. W tych czasach to powinny z tego jakiś pożytek mieć. 2 km idziemy ciągle prosto. Jeżeli byście się udawali w takie miejsca, mówcie komuś, gdzie idziecie. I druga rzecz, punkty charakterystyczne. Widzicie, jest żółta rura. Ona na pewno wychodzi na zewnątrz, bo to jest prawdopodobnie gaz. I jej będziemy się trzymać. Evacuation Road, czaisz? Ty, to my możemy dojść zaraz na koniec tej Gdzieś góry. w drugą stronę przejść. przebijemy białej. przez tą górę. Przede wszystkim A tu? musimy znaleźć tą główną salę. Główną salę, ale i piętra. Tu sądują kilka pięter. To jak tam były schody na drugie piętro. No to my tam doszliśmy też, ale tam były toalety. Emergency exit, czaisz? O! Czyli tędy można było gdzieś wyjść na górę na przykład, tylko to jest zamknięte, więc tędy nie przejdziemy. Tak. I tak samo masz numer podany. Ale wcześniej był numer 3 w razie wypadku dzwonu. Tak? To jakbyście mieli problemy w stronie na to. Dzwonimy stąd? Zobaczmy. Wyjście, zachodnia brama. Coś Bez nieczytelnego. kitu. Exit Westgate. Idziemy. Już naprawdę przeszliśmy bardzo dużo i ja się nie dziwię, że ten korytarz nie ma końca i nie dziwię się, że ten schron naprawdę mógł przetrwać uderzenie atomu. Pierwsza odnoga. Zobaczcie jakie droga. Dobra, słuchajcie, czeszemy to po kolei. Co? Tak. Konsekwentnie trzeba robić. Ten schron oczywiście z racji tego, że był główną bazą dowodzenia NATO na ten okręg południowy, był przygotowany do tego, żeby wytrzymać atak nuklearny, chemiczny oraz biologiczny. Zobaczcie na te przeogromne, masywne drzwi. Ja już zwróciłem szybki rzut oka, teraz idźcie razem z kamerą i zobaczcie, jakie to jest ogromne. O stary. To się ciągnie coraz dalej. Tu jakieś szafki, jeszcze tu leżą jakieś silniki. A zauważyliście jedną rzecz? Idziemy do góry. Idziemy do góry teraz.
Czyli to jest tak specjalnie zrobione, żeby woda ściekała. Pływało. Tak. Czyli to będzie ciągle spływać jakby w głąb tej... Tak. Bo tam był główny taki kanał, co nie? Zawsze to jakaś w ogóle taka wydawka jest coś na takiej A zasadzie. nie jakaś wentylatorownia, coś Nie wiem, takiego? ale zobaczymy. Z tamtej perspektywy. Jakoś się tu strasznie duszno zrobiło, co nie? Nie dusi was, tak? Ja w ogóle nie wiem, czy masek nie założył. Kurde, i tu się kręci, w lewo, w prawo. Fajnie. Ale to jest ogromne. Tu są te kasety. War 2, Airstrike, Rights of... Nie jest rozmazane. Na tym gry wojenne mogli zapisywać i Tak symulacja myślę. jak było, A nie? tu zobaczcie, jest następna rzecz. Mapa. To jest mapa to jest tego... schemat tego schronu. To nie jest schemat schronu, to jest schemat Nie. dowodzenia. Nie. Tak. Power supply. A, okej, UTL macie supply, rację. ground, widzisz? Moim zdaniem to jest tego schronu schemat. Albo znaczy tego, nie schronu, tylko tego pomieszczenia, gdzie teraz weszliśmy. Albo tego, albo to jest schemat obwodów, które tutaj właściwie. Albo obwodów. Zobaczcie, Time Life Video. Kolejne kasety. To wszystko natowskie. Albo gry wojenne, albo jakieś zapisy bombardowań, czy coś, symulacji. Znaczy bombardowań to wpadłem na to, że było strajk napisane. Wydaje mi się, że jesteśmy na początku tego wszystkiego, gdzie właśnie była ta maszynownia, a później będziemy dochodzić do głównych miejsc, gdzie spali, dowodzili. No i na wypadek, jakby coś się stało, mogli również reagować. To są takie te płyty, które się wsadza, są przykręcone. Te mogą nie być, też są przykręcone. Ale zobaczcie, jak wszystkie się łączyło taśmą. Tak. A to nie jest monitor? Nie. Nie. Tam jest ten, taki nasz szpulowy, widzisz? Wiecie, że tutaj jest wejście na górę jeszcze po schodkach? Co ty mówisz? Nie pogubmy się tylko, powitaj dokładnie. jak jedziemy. I to dalej się jeszcze ciągnie daleko w głąb. Tutaj są A to mi przypomina stare filmy wojenne, lata 60. jak NATO podsłuchiwało Układu Warszawskiego i zawsze ludzie w słuchawkach dużo papierosów palili i zawsze te informacje na ten... Ty masz zapasową baterię do GoPro? A masz zapasową do aparatu? Tak. Zobaczcie, prysznice, kibelek. Czyli teraz znajduje się w typowej toalecie umywalka. No i tutaj krzesło. Ty, patrzcie. To są jakieś stara klawiatura, a to są jakieś komputery? Danger. Bez kitu, to wygląda jak stary komputer. Czekajcie. Oj. Spoko jest. Tu się przypatrzcie. O, tego szuka. Tak, git. Tu się... Ja, co tu jest napisane? Rozkmincie. This equipment NATO secret. Ale jajca, co? Stary jakiś Christian Rosing 7260 TC. Jasność. Fokus to był. Ostrość. Dzwonek. Mega temat. Uważajcie na te kable i wszystko. No to wygląda jak takie pomieszczenia łącznościowe. I to jest tutaj, zobaczcie. I tutaj będziemy właśnie te wyciszone ściany, nawet tak raczej to już jest to, co na czym stoję. Czyli rozpierdzielone. A tam dalej byłeś? Tak, byłem. Ale zobacz tutaj, ile masz tych kompów. Ale się jara, to jak z lat 80. to był wtedy szczyt techniki. Wszystkie komunikaty na tym monochromatycznym monitorze i wszystkie te komunikaty wychodzą na drukarce, którą właśnie zdeptał Konrad. To jest ten command center. To jest to? Tak. Czekaj, bo tu są schody, zobacz. Jest mapa? Nie ma mapy. Nie ma, urwali. Ale to było to miejsce. Nawet w naszej bazie dowodzenia, tej w Campinosie, to wyglądało tak samo. Teraz z tej strony nie widzicie, ale tu był taki... Wiecie co? To nie jest. To Przy jest tym były to. drabinki stały. Panowie, tutaj jak jesteś, No. widać, że ta szafka jest po takim półokręgu. Widać, że te wszystkie stanowiska były tutaj. Tu musiała być jakaś mapa i tutaj. Tak, tu są nawet tablice wiszące, widzisz? To. Z tej strony tu widać. Tutaj była cała ekipa dowodząca, plus na górze jeszcze ludzie, którzy to wszystko... Tak, to zostało tak zdezelowane po prostu. Powiem wam szczerze, że mam nadzieję, że to nie jest to główne pomieszczenie, które widziałem na innych filmach jeszcze sprzed roku, ponieważ wtedy wyglądało to po prostu nieziemsko. No teraz... No jest to w mega złym stanie. Jakby wilgoć zrobiła swoje i boję się, że właśnie to było to. Ale mam taki małą nadzieję,
że może jeszcze gdzie indziej to jest. Zostawcie otwarte drzwi, kiedy wychodzicie, kiedy skończycie rozmowę. I tu stał, tak, tu się wpinał aparat telefoniczny w tą dziurkę tam. On tutaj mógł stać i nawet jak wejdę do środka, to posłuchajcie, jak się zmienia głos w mikrofonie. Jest bardzo ładnie wyciszone pomieszczenie i tutaj mógłbym teraz powiedzieć coś takiego. Siema, witajcie na następnej wyprawie. W tym odcinku zobaczycie mega duży, zajebisty schron NATO. Zapraszamy. Tym bardziej, że Is Quiet tutaj jest. Przechodzimy takim tunelem, więc tutaj była potrzebna cisza. Może dojdę do czegoś znaczącego, co rozświetliłoby właśnie światło na to wszystko. Tak naprawdę jak chłopaki wyruszą w jedną możliwą stronę, to dojdą właśnie tutaj i będą musieli wejść po schodach, więc nie boję się tego, że zabłądzimy. Też trzeba uważać na pocie na nogi. Kolejne są takie pomieszczenia i one również były wygłuszone, ale zobaczcie, że z nich akurat wszystko jest chyba wyniesione i wszystko jest puste. Tutaj jakieś szafki były. Po prostu obiekt jest przeogromny i to, co widziałem na filmie, kompletnie się nie ma do tego, co widzę teraz. Dlatego jestem lekko zdezorientowany. Zawsze staram się być dobrze przygotowany do takich miejsc, ale no powiem wam, że chyba do tego miejsca nie da się przygotować. W pewnym sensie spełniły się moje marzenia dziecięce. Zawsze jak byłem dzieciakiem, oglądałem te filmy z lat 80., 90., Zimna wojna, Układ Warszawski, do tej pory to mam. Popatrzcie na to cudo. Defense Nuclear Agency. Wyobraźcie sobie teraz monochromatyczny ekran, właśnie taką kulkę jak w łodziach podwodnych, która skaluje ten obszar. I gdyby Układ Warszawski rozpoczął wojnę, to na tych komputerach pojawiłaby się informacja o takim ataku i wtedy dowodzenie by się przełączyło już nie w obronę, ale w kontratak. To jeszcze jest klawiatura od tego sprzętu. Line Krill Error, Word Delayed Treat. Ale nie, to są po prostu zwykłe. Ty, zamiast Entera to jest Return. Jest lata 80. Ty, i mają te dzień tygodnia rozpisane. Muszę uważać. Jest to mega wysokie w ogóle. No i to jest to. Zobaczcie. To jest właśnie ta mapa. To jest to miejsce. Ale jestem szczęśliwy. Zobaczcie. To, co wcześniej wspominaliśmy. Że to właśnie tutaj była południowa baza. Czyli to właśnie stąd dowodzono Grecją, Italii, czyli Włochy oraz Turcją. Są numery do oddziałów. To było główne centrum dowodzenia. No po prostu i cała mapa tego. Włochy, Grecja, dalej Turcja, no i oczywiście Albania, Jugosławia. No po prostu jestem tak szczęśliwy, że tutaj doszedłem. To jest właśnie to. To nie było to, o czym oni mówili wcześniej. No, wiedziałem, że tam to było za małe. Wracam do chłopaków, tylko muszę uważać, bo już ich słyszę, bo te schody są w mega złym stanie. A co to jest to? Tablica korkowa. A to jest chyba mapa całego świata była. Nie, to jakaś pleśń. Dobra, idę szeroko. Kolejne jakieś przyciski. Kurde, to jest tak mega. W ogóle rozmicie trochę tak abstrakcyjnie, to key events, że takie Najważniejsze te. wrażenie, że zniknęło miasto z powierzchni ziemi. A zobaczcie, ej, druga opcja. No, Bo zadałeś mi pytanie, skąd będę wiedział, gdzie co jest w Wenecji, w którym miejscu? no. To zobacz na mapę. Tu są te numery przeniesione. Ty, trzeba zdjęć. Ale ty tego nie widziałeś u góry?
Widziałem, ale myślałem, nie obczaiłem, że te numery z tej tablicy pokrywają się z tymi numerami. Ale to dalej jest tak bardzo w przybliżeniu, że to jak celowanie rzutkami, ale możemy spróbować. Dobrze, cześć. Trzeba przesunąć szybko cyferki, bo wybuchnie miasto. Tak, w sumie i tak wybuchnie, ale będziemy o co wiedzieć. Ale będziemy wiedzieć, co wybuchnie. O, tutaj jeszcze jest dalej. miasto Ale już wybucha. zaraz pójdziemy. Tutaj wentylator. O, tu leci se bomba, tu jest wentylator, witajcie w mojej kuchni, słuchajcie, napijemy się kawki. Ale to mega wygląda stąd. Naprawdę, przypomniały mi się wszystkie filmy wojenne, które za dzisiaj oglądałem. Drewniany. Ta! To nie próbuj, jak jest drewniane. To jest pół drewniany. No to możesz tak spróbować pół na pół. No zobacz, ja to kurczę urwę stając na tym wyciągu. Ty! Za tobą są mapy przesuwane. No są. To są plansze takie przesuwane. To są plansze. A, jedna na górę szła, tak? Nie. On po prostu mogłeś... To są takie przesuwane Różne, plansze. tak, różne kraje tam były pewnie, albo jakieś inne ważne elementy. Tylko już to wypowiało. Bo to można było przesunąć jak w teatrze, co nie? Zobacz, to też są te plansze. To wszystko. No, tu są też plansze. No, tylko Szkoda, to że już... to jest już w tak złym stanie, że za parę lat nie będzie co tutaj Ale zbierać. najlepsze jest to, że schron przeciwatomowy, że wiele tego nie miało to wytrzymać. Co to zniszczyło? Wilgoć i woda. Schronie atomowe. Jaka to jest siła, nie? No bo wiesz, nie było ogrzewane, co nie? Czyli wystarczy, wiesz, zamiast atomówki po prostu przez parę lat nie ogrzewać takiego schronu. Wyłączyć im ogrzewanie, nie? O nie, wyłączyli nam ogrzewanie! Ty, ale Możemy. to teraz sobie wyobraźmy właśnie schron. Jak w Falloutie, masz przetrwać 30 lat. Mija 30, nie masz ogrzewania i masz grzyb na ścianach. Nie ma tego grzyba, takie jak w metrze. A tam była taka huba buba. Robili herbatę z tego grzyba. Tak. No, Artiem. Skończyłeś trzecią część? Jestem w połowie. Wszyscy giną! Cześć! Są dwa kolory strzałek, Masz widzicie? takie szafeczki. Ej, mega temat! To na części jest, to segregacja części. Śrubeczki, to co znaleźliśmy na przykład w Policji. Tak. Poszczególne właśnie śrubki, jakieś no. urządzenia. A, to nie są komputery, czyli to są takie... coś jak elektrownia, tak? ECC generator, generator 2, motor 1, motor 2. Czy może to jest To co są się działo generatory, motory. z drugiej strony? Masz Diesel, no. Tak, baterie. Tak było napisane. kilogramów na centymetr kwadratowy. Centymetr kwadratowy? Tak. A, czyli to jest ciśnienie w takim razie, ciśnienie oleju to jest. Ale kurde, jak to wygląda, jak jakaś... Poczekajcie, pokażę wam z perspektywy. Z tej strony zobaczcie, jak to wygląda. Kurde, jak jakaś... w NASA. Mistrzostwo po prostu. I teraz, drodzy Państwo, rozkmincie tylko jedną rzecz. Wszystkie te przyciski są po włosku, nie po angielsku, czyli obsługa była włoska. Jeszcze tam bym się przeszedł z drugiej strony, co jest. To jest ta cała elektrownia, że tak powiem, ta cała rozdzielnia z tamtej strony, co było. Generator 1. Załączony. I play. No, to jest ta cała ta sterownia, powtórzenie, jakby inaczej. Tym, co było tu, sterowało się tu. Tymi obwodami. A to są chyba takie główne bezpieczniki, ale już tego nie da rady przepiąć. A, i to są te komputery, co ty widziałeś. Widzisz, one są w takich boksach. Tak, dobrze, że są takie jakby do wyrzucenia, no nie? Ale Przede jak się wszystkim- przypatrzysz, zobacz, na tym jest napisane This equipment NATO secret. Taki secret, że ciągle jest bazie. Top secret. Ty, a my nie jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym zaczynaliśmy? Nie. Zaczynaliśmy? Nie. No zobacz, to co mówiłem, że miałeś microwave ten. Byłeś tutaj? A, to jest kuchnia. Tam było napisane, dlatego był Owen, że kuchenki. A byłeś w kuchni? No to też nie byłem. Tutaj są szklanki, może są jeszcze jakieś znaczki na tym na nich. Zobaczcie, że winda była zrobiona z jedzeniem. Leasing leftovers, czyli Nie ma nic. resztki były, nie? A takie dostawali skrzynkę z jedzonkiem na wyposażeniu. O, masz mikrowave Owen. Jest? No, że nie mikrofala. I są te skrzynie wojskowe takie. No tam jeden raz na baterii. Dobra, spoko, jeszcze mam w kamerze trochę. Kurde, teraz to już chodzimy jak u siebie, to nie? Jesteśmy piętro wyżej. I tutaj widzisz, tutaj podawano tacę, Słusznie zauważyłeś. a to jest stołówka. No. Tu jest ta winda. Aha. I tu się jadło. Kuchnia, tutaj podane albo puste, albo pełne tace zostawione. Ta.
To w sumie jak tu się jadło, to była taka strefa relaksu, to może się pożegnamy. Tu jedli i tak możemy zrobić. I tutaj kończy się nasza wyprawa po mega wielkiej, opuszczonej bazie NATO. Wielka to była frajda, jaką tutaj mieliśmy. Naprawdę czuję się, jakbym kończył wycieczkę w Disneylandzie. Dokładnie taki eksploratorski, urbexowy Disneyland. Pamiętajcie o subskrypcji, mamy konkurs na 1 000 000. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Dziękujemy bardzo. Ekipa. Kipa. A widerci! Jak to tam?